Cześć, witam Was na kolejnym vlogu. Witam się z Wami w dosyć ciekawych okolicznościach. Musicie mi wybaczyć, że ostatnio nie było za dużo vlogów, ale bardzo dużo się działo. To jest jeden z powodów, dlaczego ostatnio nie było vlogów. Tak jak widzicie, zakupiłem ciężarówkę Unimoga, którego będę przerabiał na kamper. Świeci dzisiaj niemiłosiernie, pogoda jest fantastyczna dopisana. Jestem ciekawy, jak się będzie w tym jechało bez klimatyzacji, ale zaraz Wam wszystko opowiem co i jak. Zaraz będę się pakował do mojej nowej ciężarówki, no i będę zmierzał z nią na warsztat. Powiem Wam, jestem mega podjarany, bo to jest spełnienie moich marzeń. Mam ogromne plany wobec tej ciężarówki i mam nadzieję, że wszystkie te plany i te marzenia się spełnią. Wszystkie szczegóły na temat ciężarówki, co to jest w ogóle za ciężarówka, opowiem Wam już, myślę, że na miejscu, na warsztacie. Jestem pewien, że mnie nie słychać teraz w ogóle, ale jest zajebiście. Już stoi na warsztacie, już oglądamy sprzęty pożarnicze. Udało się dojechać. Było trochę głośno, ale ogólnie wrażenia pozytywne. Mega się jaram. Jest zarąbisty sprzęt, powiem Wam. Fajnie to jeździ. Normalnie czuć, że to jest prawdziwa motoryzacja, prawdziwy samochód. Jest zarąbiście. Możecie się zastanawiać, dlaczego kupiłem takiego starego grata. Popatrzcie na ten przebieg. To są niecałe 24 tysiące, w zasadzie 23 500, więc ten samochód jest praktycznie jak nowy. Zresztą jak spojrzycie w ogóle na to, w jakim on jest tu w środku stanie, to jest coś niesamowitego. On praktycznie cały czas był garażowany, więc on jest w super świetnym stanie. Nawet te fotele tutaj, jak sobie patrzycie, po prostu no coś niesamowitego. Jaram się mega, normalnie mega się jaram. No. Chciałbym te fotele zostawić z jednej strony, bo kawał historii, ale z drugiej strony wydaje mi się, że na dłuższe trasy może być problem, jeśli chodzi o zachowanie jakiegoś komfortu i no i wygody, tak? Komfort i wygoda. No, z ciekawości nie ma pasów. Teoretycznie są jakieś dziurki tutaj, ale nie wiem, czy oryginalnie miał pasy, bo to jest wiadomo, 81 rok, mógł nie mieć pasów oryginalnie. W ogóle posłuchajcie, jak te drzwi chodzą. Kiedyś to robić drzwi, nie? To jest po prostu niesamowity dźwięk dla ucha. Ale żeby jeszcze się wytłumaczyć, dlaczego akurat Unimog, a nie dlaczego jakiś bus. Przede wszystkim zdolności terenowe. Ten samochód ma niesamowite zdolności terenowe. A dlaczego? Już Wam wszystko pokazuję, bo tak. Unimog posiada mosty portalowe, co w zasadzie diametralnie zwiększa jego prześwit. Jak sobie zobaczycie, jak to tu wygląda. Być może na kamerze tego nie będzie widać, no ale tu jest z 40 cm prześwitu do główki mostu. To jest naprawdę kawał dystansu do ziemi i to wiedzie praktycznie wszędzie. Plus do tego Unimog posiada napęd na 4 koła i blokady mostów, więc czyni to go naprawdę bardzo terenowym pojazdem. No jest to ciężarówka, ma dosyć sporą wagę, bo DMC ma do 7,5 tony. Aktualnie waży około 5 ton, więc zapas jeszcze wagowy ma spory, ale jak widzicie jest zabudowa pożarnicza, którą najprawdopodobniej będę od środka całą demontował, bo tam jest jeszcze pompa, są jakieś węże, więc to wszystko zostanie zdemontowane. Z takich dodatkowych jeszcze jego zalet to jest rozmiar. Tak naprawdę jak na ciężarówkę jest mikro. W zasadzie ma tak około 6 metrów długości, niecałe około 2,30 m na szerokość, więc to naprawdę czyni go bardzo małym pojazdem jak na ciężarówkę i jest naprawdę zwrotny. Jeździliśmy nim troszkę po mieście, więc fajnie się nim jeździ, fajnie zawraca, nie mam najmniejszych problemów, więc to jest też jego duży plus. No i żywotność tak naprawdę. Silnik, 6-litrowy silnik, który tutaj jest, to jest V6 litrowy diesel starego typu z mechaniczną pompą i dzięki temu w zasadzie ten silnik jest naprawdę bardzo wytrzymały i bardzo trwały. Te silniki robią naprawdę dosyć duże przebiegi, więc te 23 tysiące to jest naprawdę nic dla niego. Myślę, że on spokojnie przejedzie 500 000. Raczej nie sądzę, że ja wierzę 500 000, ale kto wie, może się uda. Zobaczymy, jak długo będzie jeździł ten samochód ze mną. Jestem pewien, że czeka mnie tutaj ogromna ilość pracy, bo
Wszystko, co tutaj będę robił, będę chciał w większości wykonać samemu. Wszystkie plany na razie jeszcze są w głowie, więc dopiero muszę sobie to ułożyć, jak to chcę zrobić. Być może zachowam tą tutaj zabudowę pożarniczą, która jest i troszkę ją przebuduję. Te rolety bym wyrzucił, zaspawałbym, to trochę podwyższył. No tak, wszystko jest w głowie, tak jak mówię. To dopiero wszystko się okaże, jak będzie zrobione. I na pewno będę chciał się podzielić z Wami tym wszystkim, jak tutaj to będzie wykonane. Więc na pewno pomiędzy jakimiś vlogami z podróży, z jakiegoś biwakowania namiotów będę wrzucał vlogi z budowy ciężarówki. Więc trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że wszystko się uda i te marzenie, jeśli chodzi o podróże tym pojazdem, spełnią się już w przyszłym roku. Pokażę Wam, jak ta zabudowa pożarnicza wygląda i co mnie czeka, jeśli chodzi o demontaż tego wszystkiego w środku. No jest tutaj masę roboty, zresztą patrzcie. No i tu ukazała nam się pompa. Podobno działa, będę ją demontował, będzie z tym bardzo dużo pracy, ponieważ do tej pompy idzie wał napędowy prosto ze skrzyni, z PTO i to będzie też kupę roboty z demontażem. Zbiornik waży jakieś 300-400 kg, więc wyciągnięcie go stąd będzie wyzwaniem. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, to dopiero się okaże. Cały plan tutaj demontażu jest po wijakach. Wokół tego zbiornika są takie metalowe płyty, już Wam zaraz je pokażę zresztą. To jest właśnie jedna z tych ścianek, tu otworzyłem przed chwilą roletę, tak to wygląda. No i tu jest ten zbiornik, nie? Zbiornik, tu jedna płyta taka metalowa, ryflowana była już. Ja ją zdemontowałem tutaj, to wszystko jest na nity, plus jeszcze jakieś dodatkowe śruby. Już jedną udało mi się zdemontować, no i ukazał się zbiornik, tutaj jest kawał żelastwa. Tak mówię, jeszcze nie wiem, jak będę to demontował. Być może będę go ciął na kawałki. Nie sądzę, że ma jakąkolwiek wartość ten zbiornik w takiej formie, jakiej jest, jeśli w całości bym go chciał, nie wiem, sprzedać. Myślę, że nie jest dużo warty. To jest dosyć specyficzny zbiornik. W ogóle w całym samochodzie jest mnóstwo ciekawych gadżetów pod tytułem właśnie taka stopka, na którą można sobie stanąć. No, oczywiście jest drabinka na dach, bez problemu można wejść do góry. Ta drabinka się rozkłada. No i można stać sobie na dachu. Tak czy inaczej, pierwszy etap to będzie etap mechaniczny. Jest parę mankamentów, mimo to, że samochód jest ciężarówka w zasadzie, czy wóz strażacki. Jest w całkiem niezłym stanie, nie ma za dużo rdzy, jest naprawdę ładnie zachowany, bo był garażowany. Ale niestety no, jest to 44-letni samochód, więc ma swoje mankamenty. Strażacy nie o wszystko zadbali, żeby było bezproblemowe. Jest jakiś wyciek, najprawdopodobniej wyciek w układzie hamulcowym, ponieważ przy wyższych prędkościach, po dłuższej jeździe są problemy z hamowaniem. Te hamowanie jest takie, bym powiedział, no wracając mieliśmy taką sytuację, że prawie nie udało nam się zahamować, więc to jest pierwsza rzecz, którą muszę zrobić na pewno. Hamulce to jest podstawa. Zauważyłem, że w zbiorniku płynu hamulcowym jest ubytek. Jest tam poniżej minimum, więc myślę, że to wskazuje na to, że jest jakiś wyciek. Tak mówię, jeszcze nie wszystkiego sprawdziłem. Muszę tak naprawdę zdiagnozować, w czym jest problem, no i będę naprawiał. Na szybko jeszcze Wam pokażę, jak to pod spodem wygląda. Tu jest najprawdopodobniej koło, które ma problem. Tutaj nie ma wycieku, to co tutaj widzicie, ja tutaj w zasadzie czyściłem, bo było dosyć to brudne. Ale najprawdopodobniej problem z hamulcami jest w tym kole, wydaje mi się, że gdzieś tam jest zapucone. Ja Wam pokażę jeszcze mniej więcej, jak to wygląda. Tu jest ciekawa konstrukcja, bo wał przód i tył w zasadzie jest schowany, on nie jest na wierzchu i to jest konstrukcja szczelna, więc w zasadzie można wjechać do wody i nic się nie powinno tutaj stać, nie trzeba wymieniać żadnego oleju, bo tutaj powinno być wszystko szczelne. Ale jak widzicie, on jest brudny, wiadomo, nie, ale jeśli chodzi o ilość rdzy, no to w zasadzie nie ma, praktycznie nie występuje tutaj żadna rdza. Tutaj skrzynie biegów. Te mosty portalowe naprawdę robią wrażenie, nie? Są masywne i ogromne. Tak jak mówię, no, ten pojazd nie jest idealny. Ma trochę zapoceń między silnikiem a sprzęgłem, gdzie jest tutaj jakieś zapocenie. Będę musiał też to sprawdzić, ale to są rzeczy takie, myślę, że na później. Najpierw hamulce, to jest priorytet i zobaczymy, co dalej, czym będę się zajmował. Być może będę wymieniał jeszcze przy okazji zaciski, bo widziałem, że z tyłu są wymienione, ale tutaj nie były wymieniane, więc być może wymienię, jak już będę rozkręcał tutaj i sprawdzał ten układ hamulcowy, no to być może zrobimy coś więcej. Był to mega przegadany vlog. Dużo się działo, dużo było do powiedzenia, więc musicie mi wybaczyć, ale to wszystko w tym vlogu, tak więc dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem.